Szanowni Państwo, to drugi film z cyklu testu bitów. W tym materiale sprawdzę przede wszystkim, jak groty bitów trzymają się w łbach wkrętów. Pokażę również, jak radzą sobie nowe bity z nowymi wkrętami. Wiem, że dla niektórych porównanie to może być mało istotne. Analizując jednak dostępne w sieci materiały, doszedłem do wniosku, że warto pokusić się i o takie porównanie. Zapraszam do oglądania. Sprawdzając trzymanie we łbach wkrętów, pokażę każdy bit osadzony w łbie wkręta, najpierw z dystansu, następnie z najbliższej odległości, a na koniec przeprowadzając prosty eksperyment polegający na obróceniu wkręta ustawionego na bicie do góry nogami. Później przyjrzę się każdemu bitowi, jak wygląda po wkręceniu pierwszego wkręta. Pierwsza część obejmować będzie bity PH2. Zwykły bit Parkside ma lekki luz. Luz w bicie Parkside Performance wydaje się podobny, choć wkręt szybciej spadł z tego bita. Udarowe bity Parkside sprawiają wrażenie najlepiej spasowanych ze wszystkich bitów tej marki. Bit Dexter Pro jest dosyć luźny, wyraźnie gorzej spasowany niż wcześniejsza trójka. Bit Erbauer wypada porównywalnie co bity Parkside'a. Bit DeWalta ma nieduży luz. Podobnie Milwaukee. Bosch wypada najlepiej do tej pory. Makita z kolei najgorzej. Bardzo słabo spasowany bit. Wera ma prawie idealnie spasowany grot. Wicha wypada troszkę gorzej niż Wera, porównywalnie z Boschem. Po pierwszym wkręceniu wkręta zwykły bit Parkside ma już troszkę wgniecione krawędzie. W przypadku bitu Parkside Performance jedyne co można dostrzec to minimalne zadrapanie wierzchniej powłoki. Bit udarowy Parkside ma delikatnie zdartą powłokę i minimalne wgniecenie na krawędzi na samym czubku grotu. Bit Dexter Pro ma delikatnie zdartą powłokę. Bit Erbauera ma delikatne zarysowania na wierzchniej powłoce. Bit DeWalta również ma jedynie delikatne zarysowanie powłoki.
przypadku Milwaukee zarysowanie jest ciut większe niż w przypadku DeWalta i minimalne wgniecenie na krawędzi na samym czubku grotu. Bosch ma delikatnie zarysowaną powłokę i punktowe wgniecenia na krawędzi. Na Makicie brak widocznych uszkodzeń. Podobnie w przypadku Wery. Na bicie Wicha są minimalne ślady zużycia na samym czubku. Teraz test dla końcówek PZ2. Bit Parkside rusza się w wełbie wkręta. Jednak bit Parkside Performance wypada dużo gorzej, bardzo słabo trzyma się we łbie wkręt. Bit udarowy Parkside wypada niewiele lepiej niż Parkside Performance. Bit Dexter Pro z kolei jest dosyć dobrze spasowany. Podobnie Erbauer. Z kolei w przypadku bitu DeWalta trzymanie jest gorsze. Dla odmiany Milwaukee wydaje się idealnie spasowany. Podobnie świetnie wypada Bosch. Bit Makity, podobnie jak w przypadku grotu PH2, jest i tym razem słabo spasowany. Bit Wery delikatnie się rusza. Bit Wichy, podobnie jak Milwaukee, wypada w tym przypadku najlepiej. A teraz zobaczmy, jak wyglądają bity po pierwszym wkręcaniu wkręta. W zwykłym bicie Parkside'a mamy minimalnie wgniecioną krawędź. W przypadku Parkside Performance miejscami tylko zdarta jest powłoka. Z kolei w bicie udarowym Parkside widać zarówno zdartą powłokę, jak i minimalne ślady wgniecenia na krawędzi, podobnie jak w przypadku zwykłego bitu. Dexter Pro wypada podobnie jak udarowy Parkside.
Erbauer ma tylko delikatne ślady starcia powłoki. W przypadku DeWalta dochodzą jeszcze minimalne uszkodzenia krawędzi. A Milwaukee wypada bardzo podobnie jak DeWalt. Na bicie Boscha widać jedynie zdarcie powłoki na samym czubku. Makita ma punktowe zdarcie powłoki. Wera ma podobnie jak Bosch, tylko delikatne otarcie na czubku. I podobnie rzecz się ma w przypadku Wicha. Test bitów z grotami Torx 25. Jak wiadomo, w odróżnieniu do końcówek PH i PZ tutaj nie ma tak mocnego spasowania. Mimo wszystko bity dość dobrze trzymają wkręt. Zwykły Parkside, Parkside Performance, udarowy Parkside, i Dexter Pro wypadają bardzo podobnie. Troszkę jakby lepiej trzymał się Erbauer, i DeWalt. Milwaukee minimalnie ustępuje dwóm poprzednikom. Bosch, i Makita wypadają najgorzej ze wszystkich tym razem. Natomiast Wera i Wicha najlepiej. Po wkręceniu pierwszego wkręta w przypadku końcówek Torx 25 praktycznie trudno dostrzec inne uszkodzenia niż delikatne i zwykle punktowe zdarcia wierzchnich powłok. Na zwykłym bicie Parkside praktycznie nie ma śladu. Na Parkside Performance punktowo zdarta jest wierzchnia powłoka.
Na bicie udorowym Parkside widać delikatne zdarcie powłok wzdłuż krawędzi. Na bicie Dexter Pro praktycznie nie ma śladu. Na bicie Erbauera są minimalne otarcia wzdłuż krawędzi. Podobnie wygląda końcówka DeWalta. I Milwaukee. Troszkę większe otarcia ma Bosch. I Makita. Na Verze i Wiha ślady są niemal niezauważalne. Podsumowując, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, to w przypadku bitów PH2 najkorzystniej wypadają Vera i Wiha. Ciut gorzej DeWalt i o dziwo Erbauer. Następnie Milwaukee, Bosch i Parkside Performance. Przeciętnie Makita i Dexter Pro, a najgorzej zwykły Parkside. Oceniając bity PZ2 najlepiej wypada Bosch i Wiha, troszkę gorzej Milwaukee, Vera i ku zaskoczeniu znowu Erbauer. Nieźle wypadł Dexter Pro, natomiast Parkside Performance, DeWalt i Makita bardzo przeciętnie. Najgorzej oceniłbym tym razem chyba udarowego Parkside'a. Różnice między bitami Torx 25 są w zasadzie niewielkie, jedynie Bosch i Makita wypadają ciut gorzej. Analizując pierwsze wrażenia można uznać, że Vera i Wiha wypadają najlepiej. Następnie, o dziwo, Erbauer. Potem Makita, która choć ma bardzo słabo spasowane bity, to w odróżnieniu do konkurentów, brak na niej praktycznie śladów zużycia po pierwszych wkręcaniach. Jak to będzie wyglądało, gdy dłużej popracujemy bitami, można będzie przekonać się w kolejnych częściach tego materiału. W następnych odcinkach będę przedstawiał kolejne zestawy bitów i prezentował, jak wypadały po wkręcaniu większej liczby wkrętów. Dokładniejszy plan prezentacji kolejnych części testu można znaleźć na moim fanpage'u na Facebooku. Zapraszam.